Ex luto Marienburg, powiedziałem cicho. Krzyżacy bardzo dumni byli ze swej twierdzy. Porównywali ją z najpiękniejszymi miastami świata i z dumą twierdzili: Mediolan jest z marmuru, Buda z kamienia, a Marienburg, czyli Malbork, z błota. Z błota, czyli z gliny. Podobno do zaprawy murarskiej mieszano białko kurze i krew bydlęcą. Dlatego zaprawa taka wytrzymywała wiele wieków. To oczywiście fragment powieści Zbigniewa Nienackiego Pan Samochodzik i Templariusze, której akcja rozgrywa się w sporej części w krzyżackim zamku w Malborku. Witajcie na kanale Zupełnie Inna Opowieść. Dziś przypomnimy Wam lekturę sprzed ponad 60 lat, która jednak wciąż rozbudza emocje i wzbudza sentymenty. Zamek w Marienburgu, czyli Grodzie Maryi, wita nas wysoką na 8 metrów figurą Madonny z Dzieciątkiem, zdobiącą zewnętrzną ścianę apsydy kościoła Najświętszej Marii Panny, świątyni należącej do zamkowego kompleksu. Monumentalną rzeźbę wykonano w roku 1340 i była największym średniowiecznym posągiem w Europie. Powstała ze sztucznego kamienia gipsowego i została ozdobiona polichromią, a potem złotą i kolorową szklaną mozaiką sprowadzoną z Wenecji. W czasie II wojny światowej figura Madonny, podobnie zresztą jak spora część zamku, została zniszczona. Odrestaurowano ją dopiero w latach 2014-2016 w ponad 60% z oryginalnych segmentów wydobytych z powojennych gruzowisk. Do kompleksu zamkowego dziś jest dość łatwo się dostać, ale wcale tak nie było, kiedy zamek ten pełnił swoją funkcję obronną. Wchodzi się do niego przez cały system ufortyfikowanych umocnień, w tym 2 mosty rozciągnięte nad fosami. Gdy patrzymy na potężną bryłę ceglanego zamczyska, nie widzimy tego, co kryje się pod powierzchnią. I tu niespodzianka. Fundamenty krzyżackiej fortecy, leżącej nad samym brzegiem rzeki Nogat, spierają się na drewnianych palach. To technika, jaką zastosowali Rzymianie, kładąc podwaliny pod rozbudowę Wenecji. Ten wenecki trop nie jest przypadkowy. Zanim krzyżacy przenieśli się tutaj, swoją stolicę mieli właśnie w Wenecji. Budowla była kilkukrotnie niszczona i odbudowywana. Ostatnia jej rekonstrukcja miała miejsce w 1947 roku po zniszczeniach wojennych. W 1997 roku zamek wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Najmniej znanym obiektem jest Zamek Niski, czyli tzw. przedzamcze. Zamku Niskiego nie obejmuje standardowy program wycieczkowy, bo też niewiele się z niego zachowało, a i sama budowla pełniła wobec głównych zabudowań rolę pomocniczą. Ale znajdziemy tu kilka budynków wartych poświęcenia im chwili uwagi. Pierwszym z nich, który widzimy zaraz po przekroczeniu bramy, jest karwan. Było to miejsce stacjonowania wozów taborowych i magazynowania sprzętów wojennych. Kolejnym obiektem, który zwraca uwagę, jest kaplica Świętego Wawrzyńca, a za nią ciągnące się niczym współczesne szeregowce zabudowania gospodarcze, w których mieściły się mieszkania dla służby zamkowej i warsztaty. Te budowle poddawane są rekonstrukcji i rewitalizacji, ale proces ten wciąż jeszcze trwa.
Czas już jednak wejść do Zamku Średniego. Powieść Pan Samochodzik i Templariusze wydana została w 1966 roku, ale akcja książki rozgrywa się 4 lata wcześniej, w roku 1962. Jej bohaterowie, a więc pan Tomasz z Centralnego Zarządu Muzeów, zwany panem Samochodzikiem, pomagająca mu trójka harcerzy oraz dziennikarka Anka rozpoczynają swoją przygodę od wizyty w Miłkokuku, czyli fikcyjnej miejscowości położonej na Pojezierzu Suwalskim, gdzie znajdować się ma podobno dokument prowadzący do skarbu. Ten trop okazuje się jednak fałszywy. Pan Samochodzik uznaje więc, że kolejnym przystankiem na drodze do skarbu powinien być zamek w Malborku. Ta książka to prawdopodobnie najbardziej znana część serii. Może dzieje się tak za sprawą pierwszej ekranizacji, czyli kultowego dla wielu serialu z 1971 roku w reżyserii Huberta Drapelli ze Stanisławem Mikulskim i Ewą Szykulską w głównych rolach. A może dlatego, że to po prostu jedna z najlepszych powieści Nienackiego dla młodzieży. Wynika to w głównej mierze z perfekcyjnej konstrukcji fabuły, unikania jakichkolwiek zbędnych dygresji, a przede wszystkim wykreowania postaci, które same napędzają konflikt, pozostając do końca niejednoznaczne i zaskakujące. Jest to także zasługa tematu. Na wiele lat przed Danem Brownem i jego kodem Leonarda da Vinci, bo w połowie lat 60. XX wieku sięgnął bowiem Nienacki do sekretów templariuszy, jednego z owianych dziś tajemnicą zakonów, mających bronić Ziemi Świętej, de facto jednak budujących niezależne, ponadpaństwowe struktury, nierzadko zagrażające z czasem potędze królów, skoro budowane były z boskiego namaszczenia i obrastały przy tym w niebotyczne bogactwa. Autor Pana Samochodzika skupia się właśnie na złocie i klejnotach, jakie templariusze mieli ukryć w obawie przed represjami ze strony francuskiego króla Filipa Pięknego. Zakon ubogich rycerzy Chrystusa i świątyni Salomona u króla Francji z jednej strony budził zawiść, gdy ten widział rosnącą potęgę zakonu, z drugiej zaś niechęć, bo władca potwornie był u nich zadłużony. Przeczuwając najgorsze, zakonnicy zdeponowali u Krzyżaków część swojego skarbu. Właśnie ten wątek Nienacki postanowił włączyć do swojej powieści i na tej podstawie zbudował intrygującą fabułę. Podążając śladami powieściowych bohaterów Nienackiego, poznajemy tajne znaki templariuszy, którymi znaczyli oni drogę do skarbu, wtajemniczonych ostrzegając przed niebezpieczeństwem, niewtajemniczonym gotując okrutną śmierć w zastawionych na nich zmyślnych pułapkach. Ale skąd pomysł, że skarb templariuszy znajduje się w Malborku lub w Polsce? W powieści narrator powołuje się na zagraniczny artykuł prasowy, w którym dziennikarz informuje, że w jednym ze szkockich zamków odnaleziono dokumenty wskazujące, iż tylko część wielkiego skarbu templariuszy pozostała we Francji. Resztę wielki mistrz templariuszy Jakub de Molay przekazał w depozyt wielkiemu mistrzowi krzyżaków Zygfrydowi von Feuchtwangenowi, temu, którego widać za mną. A ten mógł przenieść skarb z poprzedniej siedziby zakonu, czyli z Wenecji, właśnie do Malborka. Ale czym był skarb? Nienacki nie pozostawia wątpliwości, że chodzi o niezmierzone bogactwa, klejnoty czy złoto. Ale nie dla wszystkich jest to tak oczywiste. Dość powiedzieć, że w najnowszej ekranizacji powieści w reżyserii Antoniego Nykowskiego skarb ma charakter niematerialny i nadprzyrodzony. Korespondowałoby to z obecnym i u Nienackiego hasłem zakonu non nobis domine, non nobis sed nomini tuo da gloriam, czyli nie dla nas, Panie, nie dla nas, lecz dla chwały Twego imienia.
to miałoby wskazywać, że przynajmniej z założenia templariusze nie nastawiali się na gromadzenie dóbr materialnych. Dlatego według niektórych teorii skarbem mogła być wiedza spisana w księgach przez templariuszy, albo nawet Arka Przymierza, czy Święty Graal. Ale wróćmy do zwiedzania zamku. Zamek Średni został wzniesiony w miejscu byłego przedzamcza. Jest zbudowany na planie trójbocznym i posiada rozległy dziedziniec otwarty ku Zamkowi Wysokiemu. Znajdziemy tu m.in. kaplicę świętego Bartłomieja, wielką komturię, infirmerię, wielki refektarz, refektarz letni i zimowy oraz basztę Kurzanoga. Zamek jest jednym z najznakomitszych przykładów średniowiecznej architektury obronno-rezydencyjnej w Europie Środkowej. Wznoszono go w kilku etapach, od roku 1280 do połowy XV wieku. Początkowo była to konwentualna siedziba komtura, ale od 1309, po ulokowaniu przez Siegfrieda von Feuchtwangena stolicy zakonu w Malborku, zamek stał się siedzibą wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego i władz prus zakonnych. Było tak do roku 1457. Zamek nie należał do zakonu krzyżackiego przez cały czas. Po wojnie 13-letniej przeszedł w ręce Polaków. Dostał go w ramach bardzo ciekawego zabiegu ekonomicznego król Polski Kazimierz Jagiellończyk. Niemal pół wieku po bitwie pod Grunwaldem, tak doskonale oddanej na płótnie przez Jana Matejkę, a potem opisanej na kartach krzyżaków przez Henryka Sienkiewicza, twierdza ta stała się rezydencją królów Polski, a od 1466 roku siedzibą władz Prus królewskich. Czas opuścić Zamek Średni i wejść do Zamku Wysokiego, czworobocznej budowli z dziedzińcem otoczonym krużgankiem. Pośrodku dziedzińca stoi charakterystyczna studnia, której zadaszenie zwieńczone jest rzeźbą przedstawiającą pelikana. Znajdziemy tu co najmniej dwa miejsca związane ściśle z powieścią Pan Samochodzik i Templariusze.
Monumentalność i pozorna surowość ceglanych zamkowych murów sprawia, że zwiedzającym umknąć mogą budzące zachwyt detale architektoniczne, w tym barwne posadzki z motywami zwierzęcymi, płaskorzeźby zdobiące wykusze okienne, głowice tzw. służek i pokrywające zamkowe mury polichromie i freski. Ale gdy tylko się rozejrzymy wokół, przespacerujemy niespiesznie krużgankami, przysiądziemy w wykuszu albo spojrzymy pod nogi lub uniesiemy głowę, dostrzeżemy przycupnięte tu i ówdzie gryfy, nietoperze, chimery i cały zwierzyniec pełen mitycznych, niesamowitych stworzeń, swój kształt zawdzięczających tylko zdolnościom manualnym sztukatora i jego wyobraźni. Skarb templariuszy był przekazany krzyżakom tylko na pewien czas, aż minie niebezpieczeństwo. Templariusze mieli wystąpić o jego zwrot do jednego z kolejnych wielkich mistrzów krzyżackich, Wernera von Orselna. Problem w tym, że Orseln kilka miesięcy po otrzymaniu tej prośby został zamordowany. Stało się to dokładnie w 1330 roku, tutaj, przed wejściem do kościoła Najświętszej Marii Panny, przed słynną Złotą Bramą. Tę bramę zakonnicy pokonywali 7 razy dziennie, udając się na modlitwy. Brama ma symbolizować wejście do nieba. Została ozdobiona płaskorzeźbionymi motywami figuralnymi i roślinnymi, wyrażającymi ideę sądu ostatecznego, z przypowieścią o pannach roztropnych i nieroztropnych lub, jak czytamy w książce, mądrych i głupich, prowadzonych przez eklezję i synagogę. Znajdziemy tu też wątek apokaliptyczny, wyrażony przez liczne stwory fantastyczne, wplecione w bogatą dekorację roślinną kapiteli i archiwold. Brama jest wejściem do kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, dawnej kaplicy zamkowej, która istniała już od pierwszej fazy budowy zamku w końcu XIII wieku. Po przeniesieniu do Malborka stolicy państwa krzyżackiego w 1309 roku kaplica została powiększona, od wschodu dobudowano do niej prezbiterium z wielobocznym zamknięciem. Na zewnętrznej fasadzie właśnie tego kościoła widoczna jest figura Matki Boskiej, o której już mówiliśmy wchodząc do zamku. W czasie II wojny światowej kościół został mocno zniszczony. W gruzach znalazło się prezbiterium, runęła wieża główna i całe gotyckie sklepienie. Po wojnie świątynia była pieczołowicie odrestaurowywana, co trwało jednak kilkadziesiąt lat. Pierwsi zwiedzający mogli tu wejść dopiero w 2001 roku, a w 2016 roku we mszy świętej odprawionej z okazji oficjalnego zakończenia procesu odbudowy wziął udział ówczesny wielki mistrz zakonu krzyżackiego Bruno Plater. Na obecne wyposażenie kościoła składa się m.in. pochodząca z czasów krzyżackich mocno zdekompletowana grupa ukrzyżowania, tryptyk ze sceną koronacji Najświętszej Marii Panny z 1504 roku, i rzeźba Chrystus w Ogrójcu z około 1390 roku.
Obok bramy prowadzącej do kościoła znajdziemy dwa inne wejścia. Pierwsze z nich prowadzi do kapitularza, czyli miejsca, gdzie między innymi wybierano wielkiego mistrza. Drugie z nich prowadzi do skarbca. Ale czas wrócić do lektury powieści Nienackiego. Opisana w Panu Samochodziku i Templariuszach wyprawa jest szczególnie niebezpieczna, bo ten mityczny skarb odnaleźć chcą tłumy poszukiwaczy, amatorów, ale co może gorsza, za nimi ruszają ci, którzy nie mają oporów, by żerować na marzycielach. To różnego rodzaju naciągacze i osoby zdolne do przemocy, czy nawet zbrodni, w imię szybkiego wzbogacenia się, nawet kosztem innych. Doświadczą tego na własnej skórze m.in. Petersenowie z Danii, Karen, blondwłosa piękność oraz jej ojciec, znany poszukiwacz skarbów. Już na początku wyprawy trafiają oni w sidła szczególnie sprytnego oszusta, niejakiego Malinowskiego, który wynajdywał będzie raz za razem nowy sposób, by naciągnąć cudzoziemców na pieniądze. Powieść Nienackiego, zachowując gatunkowe uwarunkowania powieści młodzieżowej, operuje całym szeregiem atrybutów wprowadzających atmosferę niebezpieczeństwa i tajemnicy. Tajne znaki ryte na murach, notatki, listy, ukryte przejścia i pułapki. Jedną z tych, które na Pana Samochodzika zastawia tajemniczy Bachomet, znajdziemy również na Zamku Wysokim. To tak zwana cela Witolda. Jej nazwa pochodzi od imienia wielkiego księcia litewskiego Witolda, który jednak nigdy nie był w niej więziony. W 1361 roku przetrzymywany był tu za to książę litewski Kiejstud. Jak głosi legenda, zbiegł stąd dzięki będącemu na usługach krzyżaków Litwinowi. Bez tego wydostanie się z celi jest niemożliwe. Ceglane ściany wnętrza dodatkowo wyłożono bowiem grubymi metalowymi płytami. Zajrzeć warto jeszcze do leżącej pod kościołem Najświętszej Marii Panny kaplicy świętej Anny, przeznaczonej na miejsce pochówku wielkich mistrzów. Do jej wnętrza prowadzą dwa wejścia usytuowane naprzeciwko siebie w ścianie północnej i południowej. Obydwa portale są bogato udekorowane na wzór złotej bramy wiodącej do głównego kościoła. W krypcie pod Posadzką składano, począwszy od 1341 roku, doczesne szczątki najwyższych dostojników zakonu, w sumie 11. Jako pierwszy spoczął w niej wielki mistrz Dietrich von Altenburg. Do dziś znajdziemy w kaplicy 3 oryginalne kamienne płyty nagrobne wspomnianego Dietricha von Altenburga, a także Heinricha Duzemara i Heinricha von Plauena. Częścią zamku jest też wieża zwana Gdaniską. Odnajdziemy ją również w powieści Nienackiego.
To wieża wysunięta poza mury zamku i pełniąca rolę toalety. Ale jak tłumaczy nam narrator, spełniała też inną funkcję. Otóż, gdy wielki mistrz lękał się spisków i intryg, z osobami mu nieżyczliwymi rozprawiał się w dość okrutny sposób. Podejrzanego o spiskowanie upajano podczas uczty, a potem, gdy szedł do ubikacji mieszczącej się właśnie w Gdańsku, otwierała się pod nim zapadnia i potencjalny spiskowiec leciał kilkanaście metrów w dół, roztrzaskując sobie głowę o mur, a jego ciało porywał nurt od nogi Nogatu, przypływający dokładnie tutaj, pod Gdańskiem. Kluczem do odnalezienia skarbu, oczywiście według tej powieści, ma być hasło będące parafrazą cytatu z Ewangelii Świętego Mateusza. Tam skarb twój, gdzie serce twoje. Te słowa mają wskazywać na Malbork jako serce zakonu Krzyżaków. Ostatecznie okazuje się jednak, że prawdziwe miejsce ukrycia skarbu, a przynajmniej jego części, znajduje się gdzie indziej. Rozwiązanie kryje się w łacińskim oryginale hasła Ubi thesaurus tum ibi cortum, a w zasadzie w jego końcówce cortum. To właśnie w miejscu, gdzie ukryto skarb, rozegra się niepozbawiony mrocznych elementów finał powieści. Taki, w którym bohater całkiem realnie otrze się o śmierć, pojawi się szantaż i groźba zabójstwa, a zawiść ukaże swoje najgroźniejsze oblicze. Ale jest to też finał z twistem, dający prawdziwą czytelniczą satysfakcję. My też kończymy nasz spacer po Malborku śladami pana samochodzika i templariuszy. Oczywiście zachęcamy też do lektury innych książek związanych z tym miejscem, choćby Ornatu we krwi Krzysztofa Beśki czy Krzyżaków Henryka Sienkiewicza. Jeśli podobał się Wam nasz film, zasubskrybujcie nasz kanał, by nie przegapić kolejnych filmów, wywiadów i relacji ze spotkań z autorami. I dajcie znać w komentarzach, dokąd jeszcze powinniśmy się udać śladami książek. Zapraszamy Was też do obejrzenia innych naszych filmowych spacerów. Po Sztokholmie śladami książek Stiga Larssona i Vincenta V. Sewerskiego, Helsinkach śladami powieści Sewerskiego Plac Senacki 6 p.m. czy Paryżu, w którym wraz z Sylwią Ziętek chodziliśmy po miejscach opisanych w jej powieści Lunia i Modigliani. Znajdziecie też u nas spacer po Warszawie śladami trylogii tej autorki pod wspólnym tytułem Hotel Varsovii. Zapraszamy!